Także możecie zamknąć oczy, albo jeśli chcecie zostać z otwartymi, to na razie zostańcie z otwartymi oczami. Pozwólcie sobie w tej chwili poczuć wasze ciało, jak się czujecie. Zobaczcie, z czego będziemy zaczynać, z jakiego samopoczucia zaczniemy teraz medytację. Zobaczcie, jak się czujecie fizycznie, czy coś was boli, czy jest jakiś dyskomfort w ciele, czy jest jakiś ból. To, co będziemy teraz robić, to tak naprawdę jest eksperyment z samym sobą, więc jakby nie słuchajcie mnie pod tym kątem, żeby słuchać się mnie, ale sprawdzajcie sami na sobie to, co się z wami dzieje. Skupcie się najpierw na oddechu. Bądźcie jedynie świadomi wdechów i wydechów. Poczujcie, jak powietrze przechodzi przez nozdrza. Jeśli wasza uwaga ucieka z oddechu w tej chwili, zaczynacie myśleć albo zaczynacie czuć odczucia z ciała, to uwagą wracajcie do oddechu. Za chwileczkę przejdziemy w dalszy etap. Na razie jest tylko oddech, nic więcej. Wdech i wydech. Poczujcie, jak powietrze przechodzi przez nozdrza. Jest to naturalny oddech. Spróbujcie pozwolić sobie naturalnie oddychać. Naturalnie to znaczy bez wysiłku. Uwaga nie wymaga wysiłku. Jeśli natomiast pojawia się wysiłek w oddechu, to po prostu zauważcie to. Znowu, jeśli uciekacie myślami, wybiegacie do przodu albo do tyłu, wróćcie do oddechu. Nic więcej w tej chwili was nie interesuje, tylko oddech. Zobaczcie, w jaki sposób naturalnie oddychacie. Jaki macie wdech, jaki macie wydech. Czy wdech jest spokojny, czy jest nerwowy. Czy wydech jest długi, czy jest płytki. Bez żadnej zmiany. Nie wpływajcie w żaden sposób na to, co czujecie, tylko obserwujcie. Zobaczcie, co zmienia się w was, czy zmienia się cokolwiek, kiedy wasza uwaga kierowana jest w stronę oddechu.
Zobaczcie, czy to wpływa w jakiś sposób na Wasze samopoczucie. Medytacja jest badaniem naukowym na samym sobie. Po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Żeby badać siebie, to co w środku. Zobaczcie, co dzieje się z myślami, kiedy kierujecie uwagę w stronę oddechu. Zobaczcie, co dzieje się z emocjami, kiedy kierujecie uwagę w stronę oddechu. Co się dzieje z Waszym samopoczuciem, kiedy pozwalacie sobie tylko i wyłącznie oddychać, nic więcej. Czy możecie pozwolić na naturalny, miękki oddech? Zaprzestańcie wszelkich wysiłków w tej chwili. Nie wkładajcie w ten oddech żadnego wysiłku. Oddech jest łącznikiem pomiędzy ciałem i umysłem. Więc za każdym razem, kiedy męczy Was Wasza głowa, macie to narzędzie, oddech, którym możecie wrócić do ciała, do siebie. Kiedy koncentrujecie się na jednej rzeczy, nie możecie jednocześnie myśleć o drugiej. Więc samo skierowanie uwagi w stronę oddechu już jest pewną ulgą. Ale pod warunkiem, że nie będziecie wymuszać oddechu. Jeśli zaczniecie z nim znowu pracować, wymuszać, to już nie będzie to. To już będzie znowu cierpieniem. Zobaczcie, czy rzeczywiście w tej chwili pozwalacie sobie na miękki, spokojny oddech. Spróbujemy przejść dalej. Nadal obserwujemy oddech. Nadal jesteście przy wdechu i przy wydechu. Teraz spróbujcie do tego, co teraz już zrobiliśmy, dodać jeszcze wydłużenie lekkiego oddechu. To już jest lekka praca w tej chwili. Bez wysiłku wydłużamy i zwalniamy wdech i wydech. Jeśli poczujecie, że to już jest wysiłkiem, to róbcie wydech i spokojnie pozwalajcie na naturalność ciała. Delikatnie wydłużcie wdech i wydech. Bez wysiłku. Na tyle, na ile Wasze ciało pozwala. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Pozwólcie, żeby ten wdech i wydech był miękki. Bez napięcia, bez stresu dla organizmu.
znowu, jeśli uciekacie znowu myślami do przodu, czekacie na coś, spróbujcie wrócić uwagą w kierunku oddechu. Sami dla siebie zobaczcie, co się z Wami dzieje, kiedy w ten sposób oddychacie. Jak to na Was wpływa. I pamiętajcie, że zawsze macie do tego dostęp. W każdej chwili, kiedy czujecie stres, kiedy czujecie napięcie w ciele, które głównie jest spowodowane przez głowę, przez myślenie, to zawsze macie tę możliwość, żeby przez oddech wrócić do siebie. Zwyczajnie kierując uwagę w stronę oddechu. A teraz przechodzimy dalej. Nie kierujemy uwagi w żadnym kierunku. Bądźcie przez chwilę samą uwagą, samą obecnością. Nie koncentrując się na żadnym obiekcie. Zazwyczaj, kiedy koncentrujemy się na jakimś obiekcie, szczególnie kiedy na coś patrzymy, na kogoś, na coś, to pojawia się utożsamienie z ja. Więc w tej chwili chcemy wyjść poza to ja. Więc nie kierujcie uwagi w żadnym konkretnym kierunku. Po prostu bądźcie samą percepcją. Czujcie, postrzegajcie to, co się dzieje, co czujecie dookoła. Zobaczcie, czy to coś zmienia w Waszym samopoczuciu. To wszystko są bardzo subtelne, delikatne zmiany, jeśli w ogóle je zauważacie. A teraz robimy eksperyment z samym sobą, więc przyglądajcie się temu. Teraz spróbujcie być świadomi, obecni i dostrojeni do tego, co jest na zewnątrz. Poczujcie przestrzeń dookoła Was. Nie w Was na razie, tylko dookoła Was. Poczujcie to, co Was otacza. Tak jakbyście patrzyli z zewnątrz na samego siebie. I zobaczcie sami dla siebie, czy to coś zmienia w Waszej percepcji. Teraz spróbujcie poczuć przestrzeń i energię z tyłu Waszej głowy. Za Wami. Zobaczcie, czy jesteście w stanie tam dojść. Poczujcie przestrzeń tuż za Wami, z tyłu głowy. Jeszcze dalej. Wyobraźcie sobie, że ta przestrzeń z tyłu za Wami nie ma końca. I macie do niej dostęp.
Przejdźcie jeszcze dalej i tą przestrzeń, którą poczuliście z tyłu, poczujcie, że jest dookoła wszędzie. Z przodu, z tyłu, z boku, z każdej strony. Być może czujecie teraz jakąś energię w głowie, z tyłu głowy. Jeśli coś takiego się pojawiło, to spróbujcie, niech to się jeszcze rozrośnie. Poczujcie to jeszcze dalej. Tak daleko, aż bez końca. I sami dla siebie zauważcie, czy to coś zmienia w waszym samopoczuciu. Skierujcie uwagę na przestrzeń dookoła was. Teraz sami dla siebie sprawdźcie, gdzie jest środek tej przestrzeni. Skąd ona wychodzi? Co ją czuje? Jak ją czuję? W jaki sposób macie dostęp do tego? Wyobraźcie sobie, że to jeszcze jest szersze niż do tej pory. Rozrasta się bez końca, bez początku. Zobaczcie, gdzie jest środek tego. Zobaczcie, jaka jest natura tego, na co patrzycie w tej chwili. Jaka jest natura tej przestrzeni? Jak ją czujecie? Co tam jest? Czego tam nie ma? Przyjrzyjcie się temu. I zobaczcie, że w każdej chwili mamy do tego dostęp. Tylko i wyłącznie przez skierowanie uwagi w tamtym kierunku. Czyli cofnięcie uwagi z obiektu. Kiedy nie koncentrujemy się na żadnym obiekcie, to jest nasz stan naturalny. Kiedy nie myślimy o niczym konkretnym, to jest nasz stan naturalny. Kiedy nasza uwaga nie przyciąga naszej uwagi nasze własne życie, to jest nasz stan naturalny. A jednocześnie życie się w tym wydarza. I każdy z was, jak tutaj siedzimy, ma do tego dostęp w każdej chwili. Jaka jest natura tej przestrzeni? Czy są tam jakieś jakości, rozróżnienia? Czy można to mieć? Czy tam trzeba coś poprawiać? Czy jest tam jakaś niezgoda na to, co jest? Zobaczcie, gdzie jest centrum tego stanu naturalnego.
Gdzie jest centrum tej ciszy? Skąd ona wychodzi? Gdzie znika każda myśl? Gdzie znika każda emocja? Gdzie znika nasze ja? Gdzie znika cały świat? Przechodzimy jeszcze dalej. Spróbujcie teraz odwrócić się o 180 stopni myślą i spojrzeć na tę przestrzeń. Co tam widać? Czego tam nie ma? Jaka jest natura tego? Cofacie się kilka kroków do tyłu, patrzycie na siebie z oddali. Nie jako ja. Jako czysta percepcja, obserwacja, nic więcej. Zobaczcie, gdzie jest centrum tej świadomości. Czy ta świadomość ma jakikolwiek atrybut? Czy ma jakiekolwiek dążenie? Czy cierpi? Czy zmaga się? I w każdej chwili mamy do tego dostęp. Natomiast świat nas tak bardzo przyciąga, że kierujemy uwagę w stronę obiektu. Jeśli kierujemy ją bardzo intensywnie, zdarza się, że zaczynamy cierpieć. Bo chcielibyśmy, żeby było inaczej niż jest. Z tego miejsca możecie obserwować siebie, swoje samopoczucie, swoje myśli, swoje emocje, swój charakter, swoje nawyki. Ale jeśli jesteście w stanie obserwować to wszystko, to co jest pierwsze? Te nawyki i przyzwyczajenia, czy to, co patrzy? Zobaczcie, czy jesteście w stanie nie być świadomi. Czy jesteście w stanie nie być świadomi tego, jak się w tej chwili czujecie? Co przebiega przez wasze ciało, przez waszą głowę? Świadomość jest cały czas. Nawet kiedy jesteśmy zagonieni, ona nie znika. Jest non-stop. Zobaczcie, czy jesteście tym, co jest świadome, czy obiektem świadomości. Co jest pierwsze?
Skoro jesteście w stanie czuć świadomość, doświadczacie tego w swoim ciele w tej chwili, czy w głowie, w jakikolwiek sposób, to ten cały środek wszechświata jest w was i przez was patrzy. Przez waszą percepcję, każdego taką samą, identyczną. Czasem tylko przysłoniętą. Myślenie. Zobaczcie, dokąd znikają myśli. Sprawdźcie sami. Obserwujcie przestrzeń pomiędzy jedną myślą a drugą. Dokąd ona znika? Czy myślicie non-stop, czy macie przerwy pomiędzy myślami? To gdzie wtedy jesteście, kiedy nie ma myśli? Zaprzestańcie jakiegokolwiek wysiłku. Wysiłek w tej chwili jest przeszkodą. Żeby odpocząć i poczuć się w swoim naturalnym stanie. Nie ma nic do zrobienia. Nie ma nic do osiągnięcia w tym miejscu. Niczego nie trzeba poprawiać. Wszystko jest jak być powinno. Jesteście tą świadomością, a nie obiektem świadomości. Zobaczcie, że cierpieniem i wysiłkiem jest moment, chwila, w której koncentrujemy się właśnie na obiekcie, na sobie. Wtedy zaczynamy czuć dyskomfort, albo w klatce piersiowej, albo w brzuchu, albo zaczynamy czuć symptomy ze swojego ciała. Natomiast jeśli nie ma tej koncentracji w określonym kierunku, w określonym momencie, wszystko jest w porządku. Jest życie, jest świadomość. Nie ma bólu. Ból i cierpienie pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy opuszczać ten naturalny stan. Kiedy kierujemy uwagę w stronę swojego umysłu najczęściej. Medytacja jest stanem bez wysiłku, bez pracy, gdzie niczego nie trzeba zmienić. Nie medytujemy po to, żeby zaprzestać myślenia. Medytujemy widząc myślenie, które się przydarza. Ale skoro jesteśmy w stanie obserwować swoje myśli, to czy my jesteśmy tymi myślami? Dokąd one znikają?
Jeśli jest Wam trudno w tej chwili wytrzymać w tym badaniu, próbujcie wracać do oddechu. To jest zawsze narzędzie pomocne, kiedy jest trudno być z tym, co jest. Zawsze macie do tego narzędzia dostęp. Oddech jest łącznikiem pomiędzy ciałem a umysłem. Kiedy czujecie, że w medytacji jesteście napięci, staracie się bardzo mocno, to nie jest to medytacja, tylko koncentracja. Tutaj nie ma nic do zrobienia. Nic do osiągnięcia. Jedni z największych mędrców, którzy badają naturę świadomości, to, co teraz robimy, zawierali w 3, w 2 bądź w 1 słowie. Nisargadatta Maharaj mówił make no effort. Tylko tyle. Zaprzestań wysiłku. Za każdym razem, kiedy wysilasz się, oddalasz się od swojego stanu naturalnego. Nie oznacza to przestań żyć, czy nie doświadczaj życia, ale nie zmagaj się psychicznie z życiem. Make no effort. 3 słowa. Zaprzestań wysiłku. Papaji w 2 słowach to zawarł. To jedyne jego nauki. Keep quiet. Bądź cicho, bądź spokojny. Ramana Maharishi powiedział jedno słowo. W tym zawiera się cała nauka. Stop. Zatrzymaj się. Ostateczne zawiedzenie. Nie ma nic do zrobienia. Rozczarowanie ostateczne. Nie ma nic do osiągnięcia. Wszystko, czego szukamy, jest cały czas z nami. Nie opuszcza nas nawet na sekundę. Jest cały czas z nami w zasięgu ręki. Tylko nie zawsze sięgamy w to miejsce. Jeszcze raz wszyscy. Wróćcie uwagą do oddechu. Poczujcie swój oddech. Miękki, swobodny. Naturalny, bez wysiłku. Ciało może się zrelaksować tylko wtedy, kiedy nie myśli. Obserwujcie przerwy pomiędzy wdechem i wydechem. Króciutkie ułamki sekundy pomiędzy wdechem i wydechem.
przeczytam Wam kilka słów Papajiego, ucznia Panamy Mahalishiego. Po angielsku, potem może przetłumaczę, mam nadzieję, że zrozumiecie. Consciousness. The senses cannot feel it, and the mind cannot understand it. Consciousness alone is everywhere, and rises as I within you. It is the shining of the sun and the motion of the earth. The mind cannot go to touch it or to reach it. It will miss it if it tries to find it. These attempts or movements are hiding the stillness. It is found only by itself when the mind does not move. Check all movements of the mind, for that moment only. Stop all desires and all thought for 1 second only, especially the first thought of I, for 1 instant only. And you are beyond the cycle of birth and death forever. This cycle is samsara, your own imagination. Świadomość. Zmysły nie mogą tego poczuć. Umysł nie może tego zrozumieć. Świadomość jest wszędzie i pojawia się jako ja w Tobie. Świeci jak słońce i jest ruchem na ziemi. Umysł nie może tego dotknąć, nie może tam pójść. Ominie to, kiedy będzie próbował to znaleźć. Te próby tak naprawdę przykrywają tę ciszę. Można ją znaleźć tylko jako samą w sobie, kiedy umysł się nie porusza. Sprawdź wszystkie ruchy umysłu na 1 sekundę. Zaprzestań wszelkich pragnień czy myśli na 1 sekundę. Szczególnie pierwszej myśli, ja, na 1 sekundę. A wtedy będziesz poza cyklem narodzin i śmierci, na zawsze. Ten cykl jest samsarą, Twoją własną wyobraźnią. You are this moment, and do not attach your mind to any direction. No practice, no past, no future, no even the emptiness of your heart, not even space. To be free forever, introduce yourself to this moment. This moment is always this now. It will not change. It is freedom, free from mind and concept, and is your fundamental birthright. The best use of this moment is to drown in it. Keep quiet. You are inside of the inside. Do not dwell anywhere and make no effort. The concept of effort and practice is bondage. Just keep quiet. Everywhere you are, just keep quiet. Jesteś tą chwilą. Nie uciekaj umysłem w żadnym kierunku. Żadna praktyka, ani przeszłość, ani przyszłość, ani nawet pustka, ani serce, ani przestrzeń. Być wolnym na zawsze, w tym momencie. Ten moment jest zawsze teraz i się nie zmieni. To jest wolność. Wolność od umysłu i konceptów. Najlepszym użyciem tego momentu jest zanurzyć się w nim. Bądź cichy. Jesteś wewnątrz, wnętrza. Zaprzestań wysiłku. Sam koncept wysiłku i praktyki jest uwiązany.
Pozostań cichy. Gdziekolwiek jesteś. Pozostań cichy. Jeszcze raz bądźcie świadomi przestrzeni dookoła głowy, przestrzeni dookoła Was. Czyli przenieście uwagę z siebie na to, co Was obserwuje. Niech świadomość spojrzy na samą siebie. Zobaczcie, że z tego miejsca jesteście patrzeć w stanie na wszystko. I to miejsce jest takie same we wszystkim, w każdym z Was. Nie jest szczególne. Niczego nie wyróżnia. Niczego nie zazdrości. Teraz jeszcze przejdźcie uwagą w okolice klatki piersiowej. W okolicach splotu słonecznego. Zobaczcie, co się dzieje z energią, kiedy przenosicie uwagę w innym kierunku. Skoncentrujcie się na okolicach splotu słonecznego. Teraz 3-4 cm na prawo od serca, od klatki piersiowej, od splotu słonecznego. 3 cm w prawo od centrum klatki piersiowej. Całą uwagę skierujcie w tamtym kierunku. Zobaczcie, czy z tamtego miejsca płyną jakieś odczucia w ciele, czy w Was, w jakikolwiek sposób. Czy pojawiają się jakieś wrażenia? Centymetry na prawo od klatki piersiowej, od splotu słonecznego. Przeczytam Wam jeszcze wiersz Hafiza, sufijskiego mistrza poety. The subject tonight is love. The subject tonight is love. And for tomorrow night as well. As a matter of fact, I know of no better topic for us to discuss until we all die. Tematem dzisiejszego wieczoru jest miłość. I jutro w nocy również. Bo nie znajduję lepszego tematu, na którym można by dyskutować. Dopóki wszyscy nie umrzemy. Tak naprawdę Ramana Maharishi nie przekazywał żadnych nauk. Sam nie przekazał nikomu żadnej nauki. To self-inquiry, które tutaj część z Was pewnie zna, to zadawanie sobie pytania, kim jestem, i wsłuchiwanie się, kim jestem
Ostatecznie to był jako jedna z ostatnich jego rzeczy, którą powiedział. Ale tylko i wyłącznie dla osób, które nie czują bezpośrednio, nie mają bezpośrednio dostępu do tego, co w tej chwili robiliśmy. Więc jeśli to nie działa, jeśli nie odbieracie poczucia tej przestrzeni, to wtedy zadajemy sobie pytanie, kim jestem? Ale to nie jest konieczne. Zazwyczaj możemy to przegadać. Na ten temat nie ma wiele do powiedzenia. W miejscu, z którego pochodzimy, milknie język. Milkną wszelkie określenia. Nie można o tym mówić, można tylko tym być. A już i tak wszyscy tym jesteśmy. Niezmąconą świadomością bez żadnych granic, która doświadcza nas w tym ciele jako nas. Teraz powolutku będziemy wracać, ale nie traćcie tej jakości uważności, obecności, którą próbowaliśmy odsłonić. Nie spieszcie się. Oddychajcie. Nie traćcie tej uważności, obecności. Kiedyś Ramanie Maharishemu ktoś zadał pytanie, ale co zrobić, żeby cały czas w tym pozostać? Co zrobić, żeby pozostać w tej świadomości cały czas? Jakie praktyki nam proponujesz? Maharishi powiedział, że wysiłkiem jest być osobą. Jest żyć życiem osoby. Stan naturalny jest pozbawiony całkowicie wysiłku. Więc za każdym razem, kiedy opuszczacie ten stan, przyglądajcie się temu, co się dzieje z waszą percepcją, co się dzieje z uwagą. A kiedy jest duży dyskomfort, macie kilka narzędzi. Oddech, pierwszy. Obecność. Obecność i oddech. Cofnięcie się do perspektywy obserwatora samego siebie. I teraz jeszcze powolutku, jeszcze nie otwierajcie oczu, a za chwileczkę będziemy otwierać oczy. Ale spróbujcie, jak otworzycie oczy, nie patrzeć na obiekty. Nie patrzeć w określonym kierunku. Po prostu w pewnym momencie otwórzcie oczy i bądźcie samym widzeniem. Ponieważ jeśli koncentrujemy swój wzrok w określonym kierunku, natychmiast pojawiają się nazwy i formy. A za tym za chwilę idzie utożsamienie z ja.
Więc otwórzcie oczy, zobaczcie, jak to jest po prostu patrzeć. Tylko i wyłącznie patrzeć. Nie widzieć niczego w szczególe. Same widzenie. Które nie ma żadnych jakości. Widzi, ale nie określa. Słyszy, ale nie nazywa. Nie przypisuje żadnych atrybutów. I widzi tę samą świadomość w każdym z nas. Za maską osobowości, którą każdy z nas za jakiś czas na siebie nakłada. Spójrzcie dalej, za tę maskę. Tak jak spoglądacie w lustro. Odpocznijcie od samego siebie. Tak ciężko jest być sobą. Tak ciężko jest spełniać te wszystkie wymagania, które sobie stawiamy. Albo inni nam stawiają, a my przyjmujemy jako swoje. Odpocznijcie od swojego umysłu. W tym, co jest zawsze z nami. Na chwilę nie tracimy z tym kontakt. Czy z tego miejsca jest jakiś problem? Czy trzeba coś poprawić? Czy jest coś do zrobienia? Możecie otworzyć oczy i spróbujcie nie koncentrować się na obiektach. Bądźcie samym widzeniem. Jak to jest po prostu patrzeć. Nie widzieć niczego w szczególe. A jeśli widzicie, to na pewno tak się dzieje co jakiś czas. To zobaczcie, że coś jest tego świadome. Co to jest? Coś, co nie może przestać być świadome.
Świadomość we mnie patrzy na świadomość w Tobie i nie ma w tym żadnej różnicy. Nie ma żadnego oddzielenia. Niczym się jedna z drugą nie różni. Jest identyczny. Naprawdę wszelka rozmowa jest zakłóceniem tego, co jest, natomiast każdy z nas przerabia swoje historie z samym sobą.